Dzisiaj myślę, że będzie ciekawie, dlatego że oprócz obejrzenia szybowca odwiedzimy też związane z nim miejsca i wspomnimy sporo osób. Kanał Zabytki Nieba istnieje dzięki wsparciu widzów na platformie patronite.pl, a ta seria powstała przy pozafinansowym wsparciu Aeroklubu Gliwickiego. Dziękuję wszystkim i zapraszam na drugi odcinek serii Pirat 1. Pirat 1, czyli egzemplarz o numerze seryjnym W317, został zbudowany na przełomie lat 1966 i 67 we Wrocławiu. To była pierwsza seria piratów, w ramach której powstało 45 szybowców i one przynajmniej w części oznaczane były jako SZD-30. Późniejsza główna seria piratów to były szybowce SZD-30A. Ta pierwsza seria troszkę różni się technicznie od kolejnych, o czym zaraz powiem, natomiast jeżeli chodzi o brak literki A w oznaczeniu tego szybowca, no to spotkałem się zarówno z informacją, że właśnie to jest oznaczenie początkowej serii, czy przedseryjne nawet, ale spotkałem się też z informacją, że po prostu było jakieś tam zamieszanie, niedopatrzenie w dokumentacji produkcyjnej i tej literki A w niektórych szybowcach brakuje po prostu przez niedopatrzenie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to pirat, który na tabliczce znamionowej ma pierwszą serię produkcyjną i oznaczenie typu to jest SZD-30. Te 40 kilka piratów z Wrocławia trafiło na różne rynki na świecie jako szybowce demonstracyjne, mające za zadanie oczywiście zrobić wrażenie na potencjalnych klientach i umożliwić eksport tego szybowca. Natomiast co ciekawe, ten właśnie mój egzemplarz to jest szybowiec, który trafił na rynek polski. Także to jest demonstracyjny pirat dla rodzimego rynku, dlatego też od nowości latał on w Bielsku-Białej, od nowości miał znaki Sierra Papa 2509 i od nowości miał numer konkursowy na stateczniku pionowym, czyli właśnie tą tytułową 1. No ja sam bym nie śmiał sobie 1 napisać. Wspomniana wrocławska filia firmy SZD wygląda obecnie tak. Budynek zakładów sprzętu lotnictwa sportowego nr 4 przy ulicy Lotniczej 24 bez wątpienia pochodzi ze złotej ery polskiego szybownictwa, widać to gołym okiem, ale dzisiaj mieści aptekę i sklep spożywczy. Wzmianki o jego pierwotnej roli nigdzie nie ma, chociaż apteka nazywa się Lotnicza. Zakładem kierował inżynier Adam Meus i powstawały tu m.in. foki i muchy 100. Pirat 1 oprócz standardowego użytkowania w aeroklubie i na zawodach latał w Warszawie jako laboratorium do testowania profili aerodynamicznych. Są na ten temat wpisy w jego dokumentacji i zdjęcia z tego okresu. Dostałem też artystyczną wizję lotów testowych od mojej koleżanki Vanessy, która od końca tego sezonu również ma licencję pilota szybowcowego. Dziękuję za obrazek i gratuluję zdanych egzaminów. Testy polegały na porównywaniu profilu Wortmann FX, to był profil laminarny, który przez całą serię produkcyjną był stosowany na piratach, z nowocześniejszymi profilami laminarnymi. Także to też świadczy o tym, jak szybowcowe zakłady doświadczalne podchodziły do rozwoju produkowanych przez siebie szybowców, dlatego że Pirat był pierwszym polskim szybowcem, na którym zastosowano laminarny profil i już na jednym z pierwszych egzemplarzy tego szybowca testowano jeszcze nowocześniejszy profil tego typu. W dokumentacji szybowca jest adnotacja o tym, że na czas tych testów zablokowane były hamulce aerodynamiczne. No, widząc te modele profili zabudowane na skrzydłach, oczywiście nie ma wątpliwości, że tak musiało być. Piraty pierwszej serii mają kilka różnic względem typowego późniejszego SZD-30A. W kabinie jest rączka do wsiadania, coś bardzo przydatnego ze względu na te głębokie burty. Napęd steru wysokości jest linkowy, dopiero później wprowadzono popychacz. Czyli teraz ruszam lotkami i widzimy, jak działa popychacz. Natomiast ster wysokości to są linki. Ster kierunku jest wąski. W sumie Piraty, licząc prototyp, miały 4 warianty steru kierunku. Taki jest początkowy z wdrożonych do produkcji. W większości egzemplarzy zastosowano od nowości wariant z szerszą dolną częścią, albo przy którymś serwisie taki dołożono. Tutaj uchował się oryginalny, w sumie nikt nie wie dlaczego, ale z punktu widzenia ciekawostki historycznej to dobrze. Jeżeli chodzi o zachowanie tego szybowca w locie, to przynajmniej obecnie, kiedy Piraty nie są dopuszczone do akrobacji, no nikt z latających tym Piratem nie czuje znaczącej różnicy między sterem wąskim a sterem szerokim, a przynajmniej nie jest to różnica większa niż wynikająca po prostu z naturalnych różnic między egzemplarzami szybowca. Osłona przedniego zaczepu ma inny kształt niż montowane później. Z kolei pokrywa tablicy przyrządów też różni się od późniejszej, między innymi tym, że w jej dolnej części zastosowano takie oto drewniane wzmocnienie, z którego później zrezygnowano. Świadectwem dramatycznej historii rozwoju Pirata są lotki. 12 grudnia 1966 roku nad tym miejscem w Bielsku-Białej nie udało się wyprowadzić z korkociągu prototypu Pirata 2502.
W wypadku tym zginął pilot doświadczalny inżynier Stanisław Skrzydlewski. Miejsce, które oglądacie, to upamiętniający go głaz, a ulica, przy której doszło do tragedii, dzisiaj nosi imię Stanisława Skrzydlewskiego. W podjętych przez fabrykę testach nie udało się odkryć przyczyny tego zdarzenia. Uznano, że wadliwy był egzemplarz, który się rozbił, a testy prowadzono bardzo intensywnie, m.in. holując pirata na 4000 metrów przy wykorzystaniu śmigłowca SM-1. Dopiero 4 czerwca 1967 roku w Paryżu podczas salonu lotniczego przypadkiem odkryto na prezentowanym tam piracie, że przy skrajnym odkształceniu skrzydła możliwe jest zablokowanie lotki. Wprowadzono zmianę konstrukcyjną na linii produkcyjnej już pierwszej serii, ale szybowce uprzednio wyprodukowane musiały mieć ręcznie wycięte miejsce potencjalnego styku lotki ze skrzydłem. Wygląda to tak i czyni ten egzemplarz żywą ilustracją omawianych wydarzeń dosłownie, bo usterkę odkryto na egzemplarzu 2508, a to jest 2509. Słyszałem kiedyś taką informację, że na pamiątkę tragedii Skrzydlewskiego powierzchnie sterowe we wszystkich piratach mają być malowane fabrycznie na niebiesko. Nie wiem, czy to jest prawda, ale rzeczywiście większość piratów, które widziałem, powierzchnie sterowe niebieskie ma, niezależnie od koloru całego szybowca i w moim również one niebieskimi pozostaną. Pirata 1 ukończono po śmierci Skrzydlewskiego, ale jeszcze przed wykryciem usterki. Zatem Skrzydlewski już nie miał okazji tym egzemplarzem polatać, ale za jego sterami zasiadło wielu znanych pilotów. Oto oni. Piratem 1 latał Jerzy Śmielkiewicz, czyli konstruktor pirata. Zdzisław Bylok, zwany Dzitkiem, o którym dość mało wiem. On wykonywał loty testowe na jantarach. Jest z tego okresu słynne zdjęcie z jantarem, który ma otwarte hamulce przy odkształconych skrzydłach i 250 km na godzinę, po czym Zdzisław Bylok przeniósł się do Kanady. Adam Dziurzyński, wyczynowy szybownik jeszcze okresu przedwojennego, w czasie wojny technik 300 Dywizjonu Bombowego w Anglii, gdzie głównie ten dywizjon latał na Wellingtonach. To też jest pilot, który wylądował jaskółką z ukręconym eksperymentalnym usterzeniem motylkowym. Pelagia Majewska, zdobywczyni 17 szybowcowych rekordów świata i 21 rekordów Polski, która latała również na samolotach i zginęła w wypadku dromadera na lotnisku w Lizbonie. Franciszek Kępka, medalista Mistrzostw Polski, Europy i Świata, znany z tego, że latał na szybowcu ABC od 10 roku życia. Pokazywany był za socjalizmu w kronice filmowej jako wzór dla młodzieży, jak jako 12-latek pilotuje szybowiec, a po lądowaniu wręcza kwiaty premierowi Cyrankiewiczowi. January Roman, następca Skrzydlewskiego na stanowisku pilota doświadczalnego, który oblatał różne szybowce i motoszybowce, m.in. Bekasa, Ogara, Juniora, Swifta i serię szybowców Politechniki Warszawskiej. Zginął podczas testów samolotu EOL-2 w Iłownicy. Adam Kurbiel, główny konstruktor pierwszych jantarów i krokusa wprowadzających wyczynowe polskie szybowce w erę laminatu. Zaprojektował też niewdrożony do produkcji szybowiec 26-metrowy. Julian Bojanowski, który podczas testów skakał ze spadochronem z Muchy Setki po flaterze lotek i prowadził próby płaskich korkociągów na bocianie. Brał też udział w rozwoju polskich silników odrzutowych SO1. Jerzy Makula, 22-krotny medalista Mistrzostw Świata i Europy, w tym 7-krotny indywidualny mistrz świata w akrobacji szybowcowej, kapitan lotu i prezes Aeroklubu Polskiego. Ale to, co mnie zaskoczyło najbardziej, to to, że podczas testów szybowca w Instytucie Lotnictwa za jego sterami zasiadła jedna z największych legend polskiego lotnictwa doświadczalnego, słynny Alfa, czyli Andrzej Abłamowicz, który ustanawiał rekordy na Biesach i Iskrach, latał Limami, Iłami 28, MD-12 i generalnie wszystkim, co w Polsce produkowano, a także miał okazję, będąc za granicą, pilotować Mustanga, Orlika Kocjana, a w Polsce latał też na śmigłowcu GIL. Żadna to moja zasługa, ale nie sądziłem, że kiedyś nasze nazwiska znajdą się w jednej książce Płatowca. Pirat 1 to trzeci najstarszy zachowany pirat. Starsze są w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, egzemplarz prototypowy używany w Polsce, i w Muzeum Lotnictwa w austriackim Gracu, egzemplarz, który był używany w Danii i w Austrii. Natomiast Pirat 1 jest to najstarszy na świecie latający egzemplarz. Uznałem, że w taki szybowiec warto zainwestować i miejsce jego jest tam, gdzie miejsce szybowca, czyli pod niebem. A co z tych napraw i z tych inwestycji wyszło, o tym w kolejnych odcinkach serii Pirat 1, kolejny już jutro.